Witam moich szanownych widzów. Gdzie jestem i co robię? No właśnie, jestem w Houston. Oczywiście czekam na ładunek. To jest moja naczepa. Przerobiony flatbed na Conestogę. Spójrzcie. Ale nie będę dzisiaj mówił nic ani o Houston, ani Conestodze. Jestem tutaj, ponieważ był szybki drop and hook w Chicago. Zrzuciłem tamtą naczepę flatbeda, wziąłem to szybko do Houston. Oczywiście czekam, nie mam ładunku. Nie będę dziś mówił o Houston, będę mówił o dwóch rzeczach w tym momencie. Dwie kwestie bardzo ważne. Wsłuchujcie się, uważajcie, bo to jest, może być dla niektórych, dla tych, którzy dotrwają, może być po prostu opłacalny. Ten film podzieliłem na dwie części. Każda z nich jest bardzo długa, około 1,5 godziny. Dlaczego tak zrobiłem? Słuchajcie, za 1,5 tygodnia ląduję w Polsce i jadę do Polski. Nie będę aczkolwiek długo, ale będę. Z Polski nagram pierwsze moje wideo i tam wyjaśnię wszystko. Tutaj, dziś nie będę mówił szczegółów, ale powiem tylko tyle, że ten film, jak i przyszły druga część mojego tripu Mississippi, Washington State, nie bez powodu są takie długie, ponieważ chcę Wam utrudnić pewną czynność. Jak mówiłem, nie będę mówił zbyt dużo. Dowiecie się wszystkiego w Polsce, na moim wideo z Polski. Chcę Wam utrudnić pewną czynność. Jednocześnie chcę Was zachęcić do oglądania tego filmu przyszłego i moich poprzednich filmów, ponieważ z jednego powodu. Ponieważ, mówiąc krótko, to się bardzo będzie Wam opłacać. Nie mówię tego absolutnie bez żadnego pokrycia. Słuchajcie, oglądanie mnie naprawdę będzie się opłacało Wam. Oczywiście nie chcę mówić szczegółów. Zapraszam Was serdecznie do wnikliwego oglądania i słuchania, ponieważ to będzie bardzo opłacalne. Gwarantuję Wam to ja, jako Michał Twardowski, a ci, co mnie znają, wiedzą, że słów na wiatr nie rzucam. Także tyle, jeśli chodzi o długość mojego filmu. Dlaczego one są takie długie? Co wyniknie z tego później? Powiem krótko, jeszcze jednym zdaniem. Oglądajcie i uważnie słuchajcie, ponieważ to będzie się Wam opłacać. Szczegóły już z Polski, na moim pierwszym wideo z Polski. Tak gwoli wyjaśnienia, ja już to mówiłem wcześniej, gdzieś tam poniżej w moim którymś tam filmiku i chyba też powtórzyłem się pewnie wiele razy, bo podobno powtarzam się, ale słuchajcie, ja ten kanał otworzyłem z jednego powodu, dla fanów. Nie jestem żadnym youtuberem, jestem zawodowym kierowcą i to umiem robić najlepiej. Dla fanów, stricte dla fanów. Ameryka stała się dla mnie bardzo ciasna, bardzo mała, trasy mnie nudzą. Jakaś tam przejażdżka z LA do Chicago, czy z Nowego Orleanu do Chicago, to są dla mnie takie strzały, które jadę na biegu wstecznym. To oczywiście metafora. Tylko i wyłącznie dla fanu, żeby każdy zna ten fach. To nie jest tak, że jest cały czas jakiś tam action. Nudy. Dlatego otworzyłem kanał na YouTubie, ponieważ żeby zmienić po prostu coś, żeby się też pośmiać, podyskutować z Wami odnośnie Waszych spostrzeżeń. Może ja się mylę, bo nie jestem przecież ani omnibusem, ani żadnym alfa i omega, także lubię dyskutować, lubię dzielić się informacjami, ale również chciałbym Wam pokazać tutaj, jak to naprawdę wygląda nie w telewizji. A teraz konkrety, moja trasa, mój filmik, prawie 4000 km. To nie jest filmik, słuchajcie, którym jak chcę się pochwalić, że jadę 4000 km.
To jest dla mnie zwykła trasa, powiem więcej. Takie trasy mnie nudzą, to jest mała trasa dla mnie i ci, co mnie znają, też o tym wiedzą. 2500 mil, słuchajcie, to jest nic, ale to jest dokładnie chyba tam 3800, niech będzie. Ale chcę Wam pokazać, jak wygląda bez telewizji, bez scenariusza, jak wygląda taka trasa w Ameryce. Czy tutaj robimy jakieś czynności w ogóle nie z tej ziemi i tak dalej. To nie to, żeby się pochwalić trasą, że jadę przez Amerykę, bo tutaj już jeżdżę bardzo wiele lat. Po prostu zobaczcie, jak wyglądają takie właśnie trasy tutaj w Ameryce. Oczywiście ci, co jeżdżą, to znają to od podszewki, bo ja nie jestem jedynym kierowcą, który jeździ w Ameryce. Oglądajcie, słuchajcie uważnie. Część druga jest prawie gotowa. Słuchajcie, ja mam bardzo głowę zajętą innymi rzeczami. Ja nie żyję tylko transportem w Ameryce, a w ogóle to już nie żyję w ogóle YouTube'em. Nie mam tak czasu sukcesywnie, systematycznie to wszystko wkładać. Robię co mogę. Ale dobra, mniejsza z tym. Oglądajcie mój filmik, zapraszam Was i jak powiedziałem wcześniej, na samym początku, to Wam się będzie opłacać. Także miłego dnia Wam życzę i do następnego razu. Mississippi ładujemy tutaj stąd do Washington State. Jest mróz potworny. 2 dni temu byłem tutaj w tym rejonie, bo jechałem do Nowego Orleanu. Upał, pełne lato. Dzisiaj niestety pełna zima. Nie będę pokazywał pick-upu tak bardzo szybko. Pokazujemy tutaj tę trasę. Około 4000 km. Pokażę Wam, jak ona wygląda. Oczywiście tutaj nie ma w ogóle wylotu w kosmos, ale zobaczycie, jak to dokładnie jest. No dobra, ładujemy to załadują 28 000 funtów, czyli jakieś, niech będzie 14 ton. Ładują to, muszą chyba jakimś dużym wózkiem. Ładują całość. I jeszcze jakieś 2 krejty, 2 skrzynie, które muszę oplandekować. Pasy. 1, 2, 3, 4, nawet 5. Dolna półka. I ze 4 tutaj. 9 pasów. Może 10, zobaczymy. Ale musimy koniecznie tutaj dać pasy również na te dolne. Bo wiadomo, o co chodzi. Dolna i wszystko naraz. Pasuje. Ok, było bardzo zimno, już jest bardzo gorąco, w sensie mnie, bo na dworzu pewnie jeszcze nie, aczkolwiek jest dużo cieplej. Słuchajcie, tak to wygląda. Góra 5 pasów i pomiędzy na połowie 4. Razem, słuchajcie, 8, przepraszam. Razem 13 pasów. To jest enough. Tutaj to mi się nie podoba, te 2 skrzynki, ale ja nie mogę tak.
ale muszę zaufać im, że te ich pasy są bardzo, bardzo ciasne. Są ciasne, póki co będę to wszystko kontrolował. So, this one and You got the pen maybe? Where? go anywhere, just driver signature right there. The date? This is 31st, last day of the year, Yeah. and this is right. So right there. Right there. Martwią mnie te skrzynki. Jeśli mam położyć na nich pas, to również na tym, ponieważ to jest ten sam ich paski. Ale na tym na bank nie położę, chyba że, bo chodzi jeszcze o różnicę poziomów. Chyba że położę, nie podoba mi się, to muszę położyć. To jest jeden pas i chociaż na jeden. No zobaczymy. Nie mogę, ponieważ nawet tutaj nie mogłem położyć, bo są te listewki. Pas zgniecie, czyli tutaj to już odpada automatycznie. Tutaj to odpada, jeśli to odpada, to adekwatnie to, no bo to są te same pasy. Tutaj jakbym walnął jeden pas, ten pas pójdzie tu, to jest bezpieczny. Tutaj nic nie mogę kłaść. Tu podłożyłem, no jest tak jak jest. Tutaj już nie ma szpary żadnej. Czyli tutaj absolutnie nie, bo tutaj pójdzie mi ten. To jest przykręcone. Znaczy nie, no przetresowane. Dobra, to odpada. Ja się muszę zapytać. Pas. No nie, no na to. No. Absolutnie nie. Tutaj ile tu jest? Ten jest do dołu, a ten do tego. No to jest wszystko takie kurwa na teraz, bo później na tych dziurach to różnie może być. Ja bym dał, chyba dam. Nie wiem, czy te pasy są te białe, ale ja mam pomysł. Kurwa, nie wejdę. Musi być tu, dobra, trochę krzywo. Dobra. Kurwa, nie ma szpary. Nie mogę tu włożyć tego. O, dobra, jest. Dobra, jesteśmy umyci, przebrani, ale nic nie jadłem. Tutaj zjeżdżamy obok na Truckstop i tam, słuchajcie, muszę zaplanować drogę. Możemy jechać, właśnie spójrzcie, jak możemy jechać do stanu Waszyngton, tutaj z dołu, z Mississippi.
Zgadza się, możemy jechać 2 drogami. Muszę sprawdzić pogodę. Tutaj dołem przez Albuquerque, Moab, czyli krainę dinozaurów. Tam wciąż odnajdują kości dinozaurów. Moab w stanie Utah, Salt Lake City, potem Idaho i tak dalej. Jest 100 mil dalej. 100 mil. 100 mil to jest około, no niech będzie, przy spalaniu jesteśmy na ciężko, niech będzie $70. Albo górą, ale właśnie tutaj patrzę na pogody, słuchajcie, mamy zimę i mamy góry skaliste. To jest troszkę inaczej niż w Europie, gdzie jest przeważnie płasko, tutaj komsa, także patrzymy na to, tym bardziej wysokości. W górach skalistych jesteśmy na wysokości wyżej niż nasze rysy. Tutaj jest rysy, tutaj my tak jesteśmy. Wiatry, potężne wiatry. Pogoda totalnie nieprzewidywalna. Dlatego nawet kosztem 100 mil pojedziemy może, bo sprawdzę pogodę. Nie patrzyłem, chociaż miałem czas wczoraj. No nieważne. Na razie jedziemy na Truckstop i tam wszystko zaplanują. Czy jedziemy dołem, czy jedziemy tutaj na Kansas i potem Montanę i tak dalej. To jak widzieliście. Wyjeżdżamy stąd. Jest gorąco, aczkolwiek w ciągu 2 godzin temperatura do góry poszła o, już Wam mówię, o 15 stopni Celsjusza. Słońce. Dobra, niech na razie się nabije powietrze trochę do tyłu jeszcze. Bo tam mam wincze nad kołami od razu, no tak wychodziły mi. Tak jest za nisko, to te wincze potem one się gną, wiecie, ale to mniejsza z tym. Idzie do góry. Dobra. Wyjeżdżamy. Tutaj pytałem się tego gościa, jak tu stąd wyjechać. Bo wjechałem na rezydenta, ale tutaj GPS mi oczywiście już pokazał No Tracks, ale mniej więcej on tutaj kazał mi znowu teraz wziąć tą drogę. Tę drogę. Czyli już nie jedziemy tam dookoła, tylko tutaj. No to takie dróżki, to są takie dróżki. Nawigacja już mi pokazuje, że jestem ta nawigacja zresztą też silnie daje na traków. No dobra, i tutaj co? W prawo. Tam prosto to raczej nie. GPS pokazuje mi w prawo, ale on mi mówił, że muszę jechać w lewo. No i bądź tu mądry i pisz wiersze. Oczywiście, że w lewo. Dobrze o mnie mówię.
w lewo, bo no, to nawigacja moja to się kompletnie nie nadaje. To taka bida. Gdzie tu się ustawić tym trakiem moim? Tutaj jakie dziury, spójrzcie. Zawieszenie to nie... To są jakieś traczki lokalne. Dobra, pojedziemy tam chyba. W prawo. I do końca. Tak jak myślałem, tutaj nie ma nawet gdzie parkować. Są lokalne jakieś tam traki po przyjacielsku poustawiane. I w sumie tyle. Tutaj staniemy, będziemy tutaj dosłownie 15 minut, 10. Bo to będzie szybka akcja. O, tutaj jest miejsce, między tymi dwoma autami. Nie, dobra, nie będę się tutaj już wczuwał w parkowanie. Parkowanie nie wiadomo jakie, bo zbyt tutaj krótko będziemy. Ja planuję drogę i nie będę, słuchajcie, pokazywał wam całej drogi i opowiadał w ogóle przez 3 dni, tam 4, ile będę jechał, tylko takie te newralgiczne, że tak powiem, momenty. Ciekawe, newralgiczne, może coś innego, bo tutaj na Marsa nie lecimy, wiecie o co chodzi. No właśnie, także do dzieła. Ścieżka jest wybrana. Pogoda na północy, South Dakota, Wyoming, Montana ładna, trochę zimno, 0, +1, -1, nigdzie żadnych opadów, czy tutaj, dlatego pojedziemy, spójrzcie jak pojedziemy. No właśnie jedziemy Dallas, Amarillo, do Dallas z Amarillo będzie teksański US, zobaczycie sobie, potem z Amarillo też pojedziemy Nowy Meksyk, potem Colorado do Pueblo i Denver, Colorado, potem już do Cheyenne, newralgiczne miejsce dolarami, odcinek Wyomingu, wysoko, wietrznie, mroźno, sypie śnieg, ale wszędzie, w całej Ameryce do poniedziałku włącznie nie będzie żadnych opadów. W Waszyngtonie tam będą, ale my tam nie będziemy. Także jedziemy tędy, nie jedziemy tutaj na Kansas, Omaha, Kansas, Sioux Falls, South Dakota i potem po linii prostej na West. Bardzo, bardzo nudna trasa, jeździłem setki razy, nie ma o czym mówić, nie ma co pokazywać. Smutki, nic więcej. Ale to zawsze West jest inny niż East, to jest też inny temat. Tutaj ta trasa, uważam, jest bardzo fajna. Chciałem jeszcze jechać w ogóle bardziej na West i pojechać przez Moab do Salt Lake City. Można, ale 200 mil dalej. No niecałe 200. To już jest dużo, słuchajcie. Nie chcę robić kosztów mojemu bossowi. 200 mil to jest około 100. I tak w Omaha, w Kansas jest płatny highway. Kawałek, Wichita i tak dalej, bo tam byśmy też jechali. To może by się to... Nie znam cen dokładnie, bo to się, słuchajcie, windują te ceny co chwila. Ale mniejsza z tym, przez Moab, Salt Lake City jest za daleko, tym bardziej w Waszyngtonie byśmy musieli wziąć Jakimę, to by było potem z powrotem do... Nie, Denver, idziemy tędy. Także będę co mógł, będę pokazywał, wlewam sobie kawę, słuchajcie, mam wszystko już zaplanowane, za godzinę staję, patrzę, ładunek. Tyle w temacie. Jak powiedziałem wcześniej, to nie jest wylot na Marsa, ta trasa, chcę, żebyście sobie zobaczyli takie te trasy, tu nie ma nie wiadomo czego. Czy ona jest podobna, czy robicie te same czynności, jak to tu wygląda, krajobrazy, no, jest pogoda kiepska, ale jest ładnie, ok, nie ma sprawy. Także wlewam kawkę, słuchajcie, jestem gotowy, ready i tyle w temacie. Na razie.
Zobaczymy, czy jest moja ulubiona śmietanka do kawy. O Jezus, nie ma. Jakiś mały wybór w ogóle. No nie ma. Tam nie ma, tam nie ma, tam nie ma. Nie, to też nie. Ciekawe. Jest, ale to jest taką z Dunkin Donuts. Kurczę. No nie ma. A martwi to. Dobra. Zjedziemy, to nie problem, w sobotę albo w niedzielę zjedziemy w Montanie albo jajka też na razie nie. Mamy tutaj kawa. Niedziela dzisiaj jest to, środa, czwartek, piątek, sobota. Ręczna kawa. Tu. Nie mogę tej samej przeskanować, bo kamera nie przepuści mnie. Muszę każdy przedmiot. Dobra. Gdzie jest to mapa? No. Dolar 22 takie banany. Thank you. Thank you. Na tych kasach w ogóle moje karty amerykańskie nie przechodzą. Wszędzie indziej przechodzą. Na samoobsłudze nie. Tam jeszcze jest to coś z drobnymi i tak dalej. Jakoś to wszystko jest. Martwi mnie ten
ten przód, mam pomysł taki temporary, czasowy i muszę obserwować to. I zobaczyć zdjęcia. Takie były na załadunku, bo ja to patrzę, to jest wysunięte. Ale to nogą wbijam, nawet nie ruszy się. Ale brudny. Na razie to tak, o kurde, na razie to tak zrobimy, żebym wiedział, co się dzieje, czy coś się w ogóle dzieje. To jest wszystko próchno, bo ja tu wchodziłem. Dobra, na razie zrobimy coś takiego, żeby zobaczyć, jak to pracuje. Na pewno nie wyleci na zewnątrz, jak tak dam. I to tutaj. O! To już zawsze coś. I będziemy to obserwować. A to tutaj. No. Dobra. No skąd? To w ogóle... Dobra, zobaczę zdjęcie. No, to jest dobrze. Tutaj stąpnąłem wcześniej. Rozleciało się. Wszystko jest ok. Obserwujemy to. Dobra jest. No dobra, jesteśmy ustawieni, ale tutaj ten parking to też jest kurwa ciekawy. Dobra, jesteśmy ustawieni, ten też widzę, że już się mota, on tutaj ma miejsce. Jeśli tutaj stanie obok mnie jakiś trak, ja oczywiście nie wywinę w prawo, tylko oberek tam. Sprawdźmy w ogóle, co tu się w ogóle dzieje. Czy ja jeszcze mogę cofnąć? Mogę. Mogę. I tutaj śmiało.
Tutaj śmiało trak wejdzie. Nie wiem jak wejdzie, bo ma pompy przecież. No takie są, zobaczcie. No. Takie parkingi. Jesteśmy w Teksasie. Jest ok, słuchajcie. On tutaj wejdzie, bo jak wejdzie, z kolei jak będzie wchodził, to już potem kabiny. Słuchajcie, mówimy o samochodzie, o pojeździe, zestawie, który jest od 6 do 7 metrów dłuższy niż zestaw europejski. Tutaj jest po prostu potężna długość. Jeśli on tutaj nawet i w ostatnim momencie będzie kręcił tam przy pompach kabiną, bliziutko mnie musi wchodzić na styk, no właśnie, bliziutko mnie. Albo na prawo z tej mańki. Dobra, nie martwimy się tym, przebieramy się i idziemy ćwiczyć. Ciekawa sprawa. Teraz do tyłu się cofnęło przez te bungee. Ja muszę pomyśleć, bo żeby tego nie stracić w ogóle, kurwa. Muszę pomyśleć, żeby tego nie stracić. Czyli to jest generalnie luzem wszystko. Czyli miałem rację, to się... Zobaczcie, to w ogóle z palety... Nie, bo tutaj wszedłem, dobra. Nie wiem co o tym sądzić, kurwa, nie no, muszę to wyjąć, nie, to nie może tak być. To nie może tak być. No, to już w ogóle jest kompletnie. Muszę pomyśleć, co tu zrobić. Tego nie ruszę. Jeden pas po przekątnej tutaj i cały pas pójdzie mi tam i on to dociśnie. Tak muszę, po przekątnej muszę zrobić. Nie no, to było na środku w ogóle. Nie, to jest... Dobra, po treningu. To się generalnie przemieszcza tak milimetr po milimetrze, no. To idzie. To będę północy tak pukał. Dobra, tutaj już pas mam po przekątnej, tutaj go damy i samo to, bo tutaj ta wysokość jest. Ta wysokość tutaj jest niedobra. Tylko musimy to. To są wszystko, słuchajcie, orły. Od groma ich jest setki. Już tak wylatują dosłownie z 5 minut. Zobaczcie. Jezu, ile ich jest. Pójdziemy puknąć tą wieżę, zobaczymy gdzie on... To są orły, dokładnie. No nie, no nie można tam wejść. Zobaczcie, ich jest tam od groma. Momencik. Kurwańska. Zasuwam gardle. Tu jest. Gdzie on jest? Nie widać, bo zasłania ten.
No dobra, kilka pasów. 3-4 po jednym ząbku musiałem docisnąć, jest ok. A to jest niesamowite, że one tam sobie ulokowały się w środku tej całej wieży. I na górze no tysiące, słuchajcie. No może nie tysiące, ale no mam setki. Dobra. Dociskam pasem. To paleta mi się łamie na środku. Tutaj dostało jakiegoś wybrzuszenia. Dobra, ale to jest... No to jest źle zamocowane, no co tu dużo gadać. Jeszcze tak myślę o bungee, żeby tutaj bungee tu zaczepię i tu. Bungee będzie tak jeszcze trzymać samo w sobie. No. Niesamowite. Tutaj słuchajcie, w lato to takie owady latają, jakby ktoś popcornem rzucał normalnie w szybę czołową. To się rozbija chyba na miliony, bo to trzeba co godzinę myć szybę. Taką, wiecie, to takie latają, nie wiadomo co to jest w ogóle. Ale to w lato. I to w takim okresie dość krótkim, bo miesiąc może coś no, rodzi się, że tak powiem, i zdycha po miesiącu. Jakieś ćmy wielkie. Ale te orły są fantastyczne. Słuchajcie, ile ich leży na highwayu, one się odbijają w samochody. Są na samej górze. Ale wleciało ich cała chmura, nie zdążyłem nagrać. Pięknie. W ogóle nie łopocząc skrzydłami, tylko niesamowite, że ja nie widziałem tego nigdy. Tyle orłów w jednym miejscu. Po treningu, dzisiaj bareczki, idziemy do środka. Kilka dni temu w Ameryce była potężna wygrana. Nie wiem, czy nie największa. 1,8 mld. Wygrała jedna osoba. Z Arkansas, nieopodal. Kobieta starsza. Około 60. Aczkolwiek tutaj w Ameryce to mogła być nawet 30. Bynajmniej nie wyglądała na 60. Jedna osoba. Ostatnim razem było 1,6 mld, 1,5 mld. 4 osoby. Kalifornia, Tennessee, Floryda i tam jeszcze coś. Teraz wygrała jedna osoba, ale dzisiaj wygra też jedna osoba, czyli moi. Idziemy. Nie jest tak potężna wygrana, ale idziemy kupić zakład. Trening skończony. PTI, czyli Pre-Trip Inspection, używam post, jak to się nazywa? Post-Trip Inspection zrobiony, także jutro nie musimy robić pre-trip. No bo przejdę tylko opony jeszcze. Nikt paliwa nie ukradł, słuchajcie, kradną też paliwo w Ameryce. To nie są bzdury. Mojemu kumplowi z firmy, Maćkowi, ukradli w Houston pełne baki. Wlał 250 galonów, coś takiego. Ściągnęli mu wszystko, położył, wlał wieczorem z pomp do Rajki wjechał, rano się budzi, nie ma nic. Także kradną paliwo też tutaj. To jest taki właśnie stylowy, teksański. No to nie jest typowy truckstop, stacja benzynowa. Dobra. Powerball w ogóle podniósł zakłady, były po $2. A tu widzę, że jeszcze jest 2.
Dobra. Ja w ogóle jeszcze, słuchajcie, nie sprawdziłem tych zakładów. No właśnie. Może wygrałem coś. Dobra, w co gramy? O, co jest? Kurczę. O, Jezus. To jeszcze gorsze jest. Dobra. Musimy to schować i normalnie włożyć. Masz, kurczę. No. Dobra, włożymy tym drugą. No nie. O, Jezus, dobra, nie zagramy dzisiaj. Zagramy jutro gdzie indziej. Sprawdźmy to już. Dopiero to jest stanu w ogóle. To jest Illinois, prawda? To są zakłady z Illinois i w innym stanie nie sprawdzę w automacie, tylko w Illinois. Także tak to wygląda. No niestety nie przyjmuję pieniędzy, ale zagramy jutro. Co to w ogóle mają? Wszystko plastikowe, te kapelusze. A tu nic nie ma. To są stare monety, zobaczcie. Mówię monety. Banknoty. 5 dolców.
To jest co to 3 dolce? Ciekawe. Deklaracja niepodległości. Oczywiście fake. 200 lat. Na stacjach benzynowych nie ma stricte alkoholów typu wódka czy whisky. Piwa są do wyboru, do koloru. I moje... O! To jest moje ulubione. Drinki. Majki. Mały woltaż. Mała stacyjka taka. Ale przyjemna bardzo. Dobra, musimy to sprawdzić. Dobrej 100 000 dolarów. W razie czego. Generalnie tyle z tego dnia. Nie zrobiliśmy dzisiaj dużo mil. Mil to może 300, jakieś 500 km niecałe. To jest bardzo, bardzo mało tutaj dla mnie. No, ogólnie, ale o co chodzi? Wyjaśnię Wam. Trasa niecałe 4000 km. Ładowana, trip ładowany w środę i właśnie jest Sylwester, Nowy Rok i potem piątek, też martwy dzień. Normalnie, gdyby nie było Sylwestra, Nowego Roku, nie jechałbym taką trasę, bo jest zbyt dużo czasu. To jest jakby nie było 5 dni na mały dystans. Nie robimy czegoś takiego, bo szkoda czasu. Z uwagi na to, że nie ma innych ładunków, jest martwy sezon ten tydzień, to po prostu dali mi to co mieli. Mało tego, jest tylko pojedynczy ładunek, nie ma składaków, nie ma składanek. Gdyby jeszcze było 3-4 metry wolnego miejsca, to pewnie bym czekał do jutra, żeby coś doładować. 2 palety, jedno zależy. Żeby jeszcze coś doładować w inne miejsce i tak dalej. Takie składanki. Normalnie bym nie jechał. Jutro jedziemy Dallas, Amarillo. Mamy dużo czasu, nie będę robił nie wiadomo jak dużo mil dziennie, bo nie ma po co. Tam będzie chłodno w Waszyngtonie, także tam sobie dojadę na sam koniec. Aczkolwiek w Montanie też będzie zimno. Już później jak już miniemy Denver i będziemy jechać do góry na Cheyenne, Wyoming, to już będzie, słuchajcie, pogoda kiepska. Tutaj, słuchajcie, w tym momencie jest gorąco. Jest silnik wyłączony, okna pozamykane. Tutaj jest w samochodzie duchota, skwar. Nie wiem, czy nie włączę AC, czyli klimatyzacji, bo mogę się normalnie udusić. Jest tak gorąco. Tyle w temacie. Dzień pierwszy mojego tripu Mississippi, Washington State. Do jutra. Takie łazienki mają. Ciekawe. Klimatycznie.
Dobra, mała pauza. Myślę, że to jest istotne. Nie powiedziałem wam bardzo istotnej rzeczy, że ciężarówki w Ameryce nie mają przerw. Nie ma tutaj świąt. Pierwszy dzień świąt, Boże Narodzenie, Nowy Rok, inne święta kościelne, tudzież jakieś tam inne. No, oczywiście te święta są na zewnątrz, ale nie na autostradach, nie w firmach i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie mamy kompletnie ani jednego zakazu, jeśli chodzi o prowadzenie ciężarówki na drodze publicznej w jakiekolwiek święta kościelne, czy urzędowe, czy obojętnie jakie. Jeździmy 365 dni w roku, 24 na dobę. Nikt nam tutaj nic nie zabroni. Będzie ciepło, mamy już w tym momencie 13 stopni, jest wciąż rano, Teksas, dojeżdżamy do Dallas. Co będzie dalej wyżej, nie wiem, jeśli chodzi o temperaturę, bo w dzień ciepło, bardzo ciepło, nawet tutaj na południu. Dallas nie jest szczególnie na południu Teksasu, bo tylko El Paso, można powiedzieć, ten miasto przygraniczne z Meksykiem. Ale Amarillo, słuchajcie, tam są normalnie zimy. Mówimy o Teksasie, Amarillo. Normalnie śnieg, zima, zamiecie, wiatry i tak dalej. Także Teksas, potężny stan. Długość tutaj, w tym miejscu na 20, to jest około 900 mil. Wróć, kilometry. Długość Teksasu tutaj, w tym miejscu na 20, to jest około 900 kilometrów. Dodam tylko, że po przekątnej Polska, Bieszczady i tam Świnoujście, Międzyzdroje, to jest 1000 kilometrów z hakiem, 1000 tam parę. Coś takiego, bo pamiętam jeszcze ze szkoły. Także, a Teksas 900, jeden stan, mamy ich tutaj 50. No nie liczę Hawajów i Alaski, ale z nimi jest 50. Także długi stan, długo się jedzie. My nie będziemy jechali przez cały ten, bo jedziemy do góry, ale tutaj się wszystko zmienia, pogoda się bardzo zmienia. Temperatury też się zmieniają, ponieważ przemieszczamy się. Ja potrafię mieć rano zimę, a po południu lato i klapki, no i spodenki. Lecimy. W momencie 13 stopni, jest wciąż rano, Teksas, dojeżdżamy do Dallas. Co będzie dalej wyżej, nie wiem. Jeśli chodzi o temperaturę, bo w dzień ciepło, bardzo ciepło, nawet tutaj na południu. Dallas nie jest szczególnie na południu Teksasu, bo tylko El Paso, można powiedzieć, miasto przygraniczne z Meksykiem, ale Amarillo, słuchajcie, tam są normalnie zimy. Mówimy o Teksasie, Amarillo. Normalnie śnieg, zima, zamiecie,
wiatry i tak dalej, także Teksas potężny stan. Długość tutaj, w tym miejscu na 20, to jest około 900 mil. Wróć, mile, kilometry. Długość Teksasu tutaj, w tym miejscu na 20, to jest około 900 kilometrów. Dodam tylko, że po przekątnej Polska, Bieszczady i tam Świnoujście, Międzyzdroje, to jest 1000 kilometrów z hakiem, 1000 tam parę. Coś takiego, bo pamiętam jeszcze ze szkoły. Także, a Teksas 901 stan, mamy ich tutaj 50. No nie liczę Hawajów i Alaski, ale z nimi jest 50. Także długi stan, długo się jedzie. My nie będziemy jechali przez cały ten, bo jedziemy do góry, ale tutaj się wszystko zmienia, pogoda się bardzo zmienia. Temperatury też się zmieniają, ponieważ przemieszczamy się. Ja potrafię mieć rano zimę, a po południu lato i klapki, no i spodenki. Lecimy. Dallas, Houston, Amarillo nie, El Paso nie, bo to są tylko przejazdówki, ale dwa w sumie główne miasta. Stolicą w ogóle stanu jest Austin, to jest pod Dallas. Ale o co chodzi, bo stracam myśl. Ringi dookoła miasta, jest tego rzeczywiście dużo, proste, no bierzesz ring i tak dalej, no, obwodnicę. Tutaj, z uwagi na te wiadukty jeden pod drugim, które idą łukami i tak dalej, GPS nie spełnia swojego zadania. To jest oczywiście tylko moje zdanie, ale ja tak uważam. Bardzo łatwo tam pomylić się. Jeśli my nie wiemy, czy musimy wziąć 35 W West, czy 635 North, South i tak dalej, patrzymy, bo o to mi chodzi. Patrzymy na znaki, nie na GPS. Na znaki, ponieważ tam te zjazdy w zjazdach i jeszcze zjazdy w zjazdach, jeśli my wcześniej, nie obserwując znaków, potężne billboardy drogowe i później chcemy, nie wiem, no 200-300 metrów, nam się wydaje, że my jeszcze zjedziemy. Nie, bo zjazd, konkretny zjazd na tę ścieżkę po prawo trzymać się już był. Nie ma możliwości, żeby wjechać. Do tej pory, mimo mojego doświadczenia, popełniam te błędy, bo jestem tylko człowiekiem, bo nie zauważę, bo się zapatrzę, bo coś tam. Te błędy Houston, Dallas, słuchajcie, są na porządku dziennym. Mam nadzieję, że dzisiaj błędu nie popełnią żadnego, ale zjazdy w zjazdach i jeszcze w zjazdach. Bardzo często tego jest tam dużo, tam tak naćkane, słuchajcie, że naprawdę o błąd jest nie trudno.
Przed nami Dallas, centrum. Nie wiem nic o tym mieście, oprócz tego, że serialowy film Dynastia, no to był tutaj kręcony. Tutaj działa się akcja tego filmu. W Dallas też zabito prezydenta Kennedy'ego. I to wszystko, co wiem. Moja nawigacja już mi pokazuje w ogóle inny kierunek, niż ja mam jechać. Ona potrafi z autostrady pokazać mi zjazd z autostrady, ślimaki, ileś tam i powrót kolejnym wjazdem. Gdzie jedziemy? Cały czas prosto. To jest moja nawigacja. W ogóle kompletnie. Teraz tak włączyłem ją, bo mam telefon tutaj, nie mogę wejść w ręku. Mam nadzieję, że nie pomylę się. Ona mnie prowadzi cały czas na dół, dookoła Houston, dookoła Dallas. Nie no, absolutnie my nie jedziemy, także nie jedziemy za nawigacją. Jedziemy 30 West i później wejdziemy najwyżej na Fort Worth, tak. Ja już chyba źle pojechałem. Bo tutaj właśnie jest odbicie North i South. Dallas. To miasto powstało prawie 200 lat temu. Wygląda na nowe. Spójrzcie. Ale tam w centrum wciąż są stare budynki. W centrum można też zobaczyć miejsce zamachu śmierci JFK, prezydenta Johna Kennedy'ego w 63 bodajże albo pierwszym, nie pamiętam. Potężna ilość ulic, zjazdów, wyjazdów, pogubić się można.
Cała aglomeracja Dallas to ponad 8 milionów ludzi. Tutaj też jest taki hub. Północ, południe, wschód, zachód. Pociągi, traki. Jeśli ma być w Teksasie ładunek, to właśnie Dallas lub Houston. Zawsze lubiłem tu przyjeżdżać. Tankujemy do pełna. Ropa w Teksasie jest najtańszą ropą w całej Ameryce. Zaraz, chwilę. Tamta pierwsza pompa ma DEF. To jak ja patrzę? Zamotałem się. Wracamy na pierwszą pompę. Paliwo leje się, sprawdzimy ten ładunek. To mnie najbardziej interesuje. Spójrzcie, jest ok, nie przesuwa się. No tutaj te gumy to wiadomo o co chodzi, ale tak na sztukę, ale one są tak jak jeszcze docisnę, bo było twardsze.
Czyli to dociskamy. Wszystko, słuchajcie, git. Ja już tutaj robiłem to 2 razy chyba, bo co tutaj się dzieje? Wszystko jest ok. Przejdziemy jeszcze tam, ale to wcale nie ma szału z pogodą. Zimny wiaterek jest. Teraz tak, tutaj jesteśmy, już jesteśmy po tankowaniu, ale zapomniałem o moim tachografie. Coś pokażę wam. Tutaj generalnie dziś zacząłem, tak, PTI do góry jechaliśmy. W tym momencie mam on duty, czyli jakąś tam czynność, która jest, no wiadomo, tankowaniem, naprawą lub załadunek, wyładunek. Tutaj się lampa świeci. Tutaj spójrzcie, dzisiaj wyjechałem, już porysowany, no dobra, nieważne. PTI rano, do góry, jakieś tam off duty było, nie wiem gdzie, ale nieważne. Tutaj jesteśmy teraz tutaj. On duty, czyli jakaś tam czynność trackera. Awaria, ładowanie, wyładowywanie, tankowanie, ale tutaj tankowanie, ja w tym momencie mogę sobie to edytować i sobie zrobię nie on duty, tylko żeby mi się pauza 30 minut już rysowała. Tu oczywiście muszę wpisać off duty, momencik, bo to telefon mi przeszkadza. Off duty, no tak. I już mam, spójrzcie, nie mam on duty, tylko mam off duty i rysuje mi się już ile minut? 17 minut pauza. Dlaczego tak jest? Akurat ja tak robię, bo tak może nie każdy robi. Czy ja mam on duty 15 minut tankowania i później dołożę 15 minut off duty, toaleta, kawa, obojętne co, to i tak to 15 minut z tego tankowania zaliczy mi do mojej 30-minutowej przerwy. Czyli czy to on duty jest tankowanie, czy go nie ma, to jest jeden set. Nigdy jak jeżdżę nie wpisuję tankowania. Podobno jest potrzebne, ale nikt mi jeszcze jakoś na tyle lat i nikt mi uwagi, a gdzie masz tankowanie? Nie mam. Także ja tak robię, jest ok. Czyli on duty likwidujemy, żeby znowu nie robić 30 minut pauzy. No i w sumie tyle.